Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dziś zrobi ECB? Najnowsze informacje to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już dzisiaj, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Co dziś zrobi ECB? Najnowsze informacje. Wydarzeniem tego tygodnia pod względem fundamentalnym są oczywiście wszystkie informacje, które uzyskamy dzisiaj od ECB, czyli Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, w sprawie polityki monetarnej i perspektyw gospodarczych. To, co będzie dla nas szczególnie ważne na rynkach finansowych, to jest zachowanie euro-dolara, zwłaszcza euro po decyzji i konsekwencje tego dla poszczególnych innych klas aktywów, bo to jest dla nas naprawdę to jest ten punkt, na który szczególnie będą nas interesowały perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych, do tego, jak mają się zachować te stopy procentowe. Rynek to będzie wyceniał, więc poza euro-dolarem, poza samym euro na swoim indeksie patrzymy także na zachowanie niemieckich obligacji, które będą wyznacznikiem oczywiście tego, czy faktycznie rynek uwierzy w to, że szczyt inflacji jest już za nami, bądź też właśnie teraz się tworzy i że jesteśmy coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Ale w pierwszej kolejności zajmijmy się wyceną euro, ponieważ wczorajsza sesja dowiodła, że została pokonana ta półroczna linia trendu spadkowego, która jest także nazwana linią trendu związanego z wojną, bo ta linia przede wszystkim powstała od momentu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, więc teraz jeżeli euro-dolar, czyli samo euro, utrzyma wybicie powyżej tej linii po dzisiejszych informacjach z Banku Centralnego, to oczywiście będzie to sygnalizowało zmianę tendencji, zmianę nastawienia rynku na prowzrostowy i oczywiście będzie miało to swoje implikacje na różnych innych klasach aktywów. W krótkoterminowej perspektywie, na co należy moim zdaniem zwrócić szczególną uwagę, jest to, że wróciliśmy nad poziom parytetu. Wczoraj udało się już naprawdę bardzo wyraźnie wrócić nad poziom parytetu, a to moim zdaniem jest malutki game changer, a teraz zadaniem byków jest dowiezienie tego wybicia na wykres tygodniowy, w poniedziałek na wykres miesięczny, a w takiej sytuacji końcówka tego roku może być optymistyczna dla popytu na ryzyko. Ale jaka może być sama ta decyzja Europejskiego Banku Centralnego? Jak rynek się tutaj nastawia? I widzimy, że prognozy dotyczące tego, jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego dzisiaj o godzinie 14:15 jest taka, że rynek spodziewa się 75-punktowej podwyżki stóp procentowych. Konsensus jest praktycznie zero-jedynkowy. Zdecydowana większość uczestników rynku nastawia się na 75 punktów bazowych. Jest tylko 5 podmiotów, które sygnalizują, że może być to inna podwyżka w innej skali niż te 75 punktów bazowych, więc generalnie wszystko, co będzie innego niż 75 punktów bazowych, będzie zaskoczeniem, plus oczywiście będziemy patrzeć, jaki będzie komunikat, jaka będzie wymowa konferencji prasowej prezesa Europejskiego Banku Centralnego, który rozpocznie się o godzinie 14:45. Spodziewajmy się dzisiaj podwyższonej zmienności, aktywności. Rynek opcji sygnalizuje, że zmienność może być podobna do poprzednich dni, czyli spodziewajmy się około 100-punktowej amplitudy ruchów dzisiaj na euro-dolarze od ekstremum do minimum i moim zdaniem należy oczekiwać naprawdę dzisiaj sporej aktywności podczas sesji amerykańskiej, ponieważ Amerykanie także będą musieli się do tego ustosunkować, dostosować się i przygotować się po tej dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego do decyzji Fedu, która będzie miała miejsce już w najbliższą środę, więc przed nami kilka dni z bankami centralnymi. Rynek będzie musiał na to zareagować, dostosować się, więc przed nami naprawdę pasjonujący czas. Na co jeszcze należy moim zdaniem zwrócić uwagę, to właśnie na te niemieckie obligacje. Wczoraj rentowności
spadły już wyraźnie poniżej poziomu 2,20% i moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować poziom 2% na rentowności. Psychologiczny poziom, znaczenie tego poziomu jest duże i jeżeli oczywiście spadłyby rynkowe stopy procentowe poniżej tego poziomu, byłoby to także paliwo do wzrostów indeksów giełdowych, ponieważ spadek rynkowej stopy procentowej jest tym, co lubią indeksy giełdowe, wyceny spółek na giełdzie. I będziemy także patrzeć, jak zmienią się wyceny co do przyszłej trajektorii stóp procentowych. A rynek pieniężny da nam właśnie taką odpowiedź. Na chwilę obecną, dzisiaj przed decyzją ECB, implikowana stopa procentowa zapowiada, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro będzie miał miejsce w lipcu 2023 roku, a szczyt jest ustanowiony na poziomie prawie 2,79%. Czyli rynek jeszcze będzie oczekiwał na kilka podwyżek stóp procentowych, nawet w skali właśnie takiej jak teraz, czyli o 75 punktów bazowych. I wniosek jest też taki, że jesteśmy bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż w strefie euro i jestem ciekawy, czy to właśnie jest jeden z tych fundamentalnych powodów, dlaczego euro zaczyna w ostatnich dniach tak bardzo dobrze się zachowywać na tle amerykańskiego dolara. Na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie pary euro do funta brytyjskiego, ponieważ w ostatnich dniach doszło także do spadku znowu poniżej tego poziomu psychologicznego 0,87, gdzie mamy oś symetrii wieloletniego horyzontu cenowego, więc na chwilę obecną jest większa szansa na to, że funt brytyjski jednak będzie się umacniał. No i oczywiście jest to także konsekwencja tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze, gdzie zwrot przeciwko amerykańskiemu dolarowi oznacza także szukanie przez cały świat stopy zwrotu, a funt brytyjski jest w tym wypadku także traktowany już jako taka waluta, gdzie warto szukać tej stopy zwrotu, więc myślę, że to jest główny powód, dlaczego w ostatnich godzinach funt brytyjski zaczął się tak umacniać. Na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie pary dolar do jena, ponieważ zbliżamy się już właśnie do tego ważnego psychologicznego wsparcia 146, gdzie w ostatnich tygodniach mieliśmy opór, więc każdy spadek poniżej będzie zinterpretowany na korzyść tych, którzy wierzą w dalsze osłabienie amerykańskiego dolara na całym swoim indeksie oraz tych, którzy spodziewają się spadku rentowności amerykańskich obligacji. I właśnie na amerykańskie obligacje także będziemy zwracać uwagę, ponieważ zbliżamy się do psychologicznego poziomu 4%. Każde jego złamanie, każdy powrót poniżej będzie bardzo dobrą wiadomością dla tych, którzy inwestują na rynkach akcji, ponieważ da fundamentalne paliwo do tego, żeby tendencja wzrostowa, impuls wzrostowy był kontynuowany na Wall Street. Natomiast inwestorzy w takiej średnioterminowej perspektywie liczą na to i zaczynają już obstawiać, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miał miejsce, a równocześnie, że w listopadzie po decyzji Fedu będziemy świadkami tworzenia szczytu na amerykańskich obligacjach 10-letnich, ponieważ będziemy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Na chwilę obecną rynek nie zakłada, że stopy procentowe pójdą więcej niż w okolicy 5% i to już jest po prostu w cenach. Natomiast jak rynek na chwilę obecną, ten rynek pieniężny wycenia przyszłą stopę procentową w Stanach Zjednoczonych? Właśnie, że szczyt cyklu podwyżek będzie miał miejsce w maju w przyszłym roku na poziomie 4,86. To także jest punkt odniesienia do tego, jak będziemy interpretować na rynku amerykańskiego dolara dzisiejsze wieści z Europejskiego Banku Centralnego. Kiedy jesteśmy na amerykańskim dolarze, to właśnie obserwujmy, że inwestorzy zaczynają wierzyć w to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie w okolicach 5% i że ten poziom nie zostanie pokonany. Więc jeżeli faktycznie tak się stanie, może być to dla rynku game changer, ponieważ przynajmniej będzie już dyskontowany płaskowyż na stopach procentowych z perspektywą, że pod koniec 2023 roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie będą jedyne dane, ponieważ o godzinie 14:30 poznamy wstępny odczyt dynamiki wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych za trzeci kwartał i widzimy tutaj, że jest tylko kilku uczestników rynku, którzy prognozują, że dynamika PKB będzie ujemna, natomiast konsensus jest taki, że wzrost gospodarczy będzie na solidnym plusie, więc
Obserwujmy również, jaka będzie różnica, rozbieżność między prognozami a faktycznymi danymi, ponieważ wstępne dane o PKB mają także potencjał ku temu, żeby mocno ruszyć rynkiem. Takie jest moje doświadczenie na podstawie ostatnich 20 lat obserwacji danych i prognoz makroekonomicznych, plus oczywiście o godzinie 14:30 poznamy dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku. Za wrzesień to są twarde dane, więc one także mogą mieć wpływ na giełdę papierów wartościowych. A wczoraj, pomimo tego, że sesja była raczej w korekcie, to udało się utrzymać nad poziomem 3820 punktów na indeksie S&P, czyli oznacza to, że utrzymane jest wybicie nad linię szyi formacji podwójne dno, co zachęca do tendencji wzrostowej, do kontynuacji ruchu w górę, ale oczywiście teraz uzasadnienie fundamentalne będzie płynąć z danych makroekonomicznych plus oczywiście z decyzji banków centralnych. Przypominam, ECB dzisiaj i w przyszłą środę Fed. To ma naprawdę bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych, a sam indeks S&P zatrzymał się teraz na średniej swojej 50-sesyjnej. Jak widzimy, na przestrzeni ostatnich 2 lat ta średnia ładnie pracowała, więc jeżeli w najbliższych dniach uda się pokonać ten poziom, a to jest dokładnie 3859, to będzie to następne techniczne uzasadnienie tendencji wzrostowej ze sporą szansą, że wkrótce nawet dojdziemy w okolice poziomu 4000 punktów wyznaczonego właśnie przez technikę jako taki poziom docelowy tendencji wzrostowej. No ale oczywiście czekamy na uzasadnienie fundamentalne tego, co się może wydarzyć. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę, że w ostatnie 2 sesje to jest bardzo mocny udział negatywny spółek technologicznych, których wyniki rozczarowują, stąd też spółki z indeksu Nasdaq i sam indeks Nasdaq zachowuje się gorzej niż zachowuje się indeks S&P. Z ciekawostek indeks Nasdaq jest teraz dokładnie wyceniony na poziomie mediany z ostatnich 10 lat, natomiast gdyby uwzględnić tylko ten okres do 2020 roku, to jesteśmy teraz na poziomach maksymalnych z ostatnich 10 lat, więc nie można mówić jeszcze o tym, że spółki technologiczne ze Stanów Zjednoczonych są notowane z jakimś dyskontem do swojej wieloletniej średniej, więc na razie nie ma mowy o tym właśnie, żeby spółki były niedowartościowane. Dzisiejsza sesja w Japonii jest generalnie lekko spadkowa, więc prawdopodobnie tak samo rozpoczniemy dzisiaj w Europie, w oczekiwaniu oczywiście na to, co się wydarzy po godzinie 14:15, czyli jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast same spółki europejskie są, wygląda na to, atrakcyjnie wycenione, ponieważ jesteśmy na poziomach najniższych od 10 lat i ta wycena może być pretekstem ku temu, żeby spółki europejskie zachowały się w ostatnim czasie, w następnych okresach lepiej niż reszta świata. Mamy także wczoraj utworzenie formacji podwójne dno na Bitcoinie, a to także sprzyja popytowi na ryzyko i zmniejsza ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych. Dla tych wszystkich, którzy liczą na jakieś większe wzrostowe odbicie, to jest dobra wiadomość. I oczywiście Bitcoin ma teraz potencjał ku temu, żeby kontynuować ruch w górę. W pierwszej kolejności w rejon 23-24 tysięcy dolarów. Jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, to spodziewajmy się, że i Bitcoin także będzie kontynuował ruch wzrostowy. I na rynku surowcowym wczorajsza zmiana tendencji na miedzi, czyli pokonanie tej kilkutygodniowej linii trendu spadkowego, także zachęca do tego, żeby wieścić wzrost popytu na ryzyko, czyli wzrost indeksów giełdowych i to moim zdaniem jest dobra wiadomość, ponieważ oddala, ponieważ sprawia, że te najbardziej nieprzyjazne sygnały dla byków na giełdach papierów wartościowych są neutralizowane i nawet zmieniane na sygnały prowzrostowe, czyli jeszcze raz podkreślam, myślę, że ryzyko długich pozycji wyraźnie nam spada. No i teraz czas na polskie aktywa, które korzystają z tego, że tendencja na euro-dolarze zmienia się ze spadkowej na wzrostową. Zachęcam do wczorajszego porannego popołudniowego wpisu, który dobrze wyjaśniał to zjawisko, dlaczego teraz polskie aktywa są tak atrakcyjne. I udaje się dzisiaj cały czas utrzymywać poniżej poziomu 8% na rentowności.
Mamy także niskie poziomy jak na ostatnie dni na euro złotym i na dolar złotym. Najważniejsze przesłanie dolar i euro złotego są takie, że powstają pierwsze krótkoterminowe sygnały kupna krajowej waluty i oczywiście wbijamy się także do wnętrza kilkuletnich kanałów wzrostowych, a to jest oczywiście sygnał zachęcający, by wierzyć, że to umocnienie krajowej waluty będzie dłuższe i głębsze, silniejsze niż wcześniej rynek zakładał. I oczywiście beneficjentem tego wszystkiego jest także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, gdzie także wczoraj doszło do uformowania formacji podwójne dno. Ona zapowiada ruch nawet w okolice 1550. Natomiast oczywiście dzisiaj powinniśmy czekać spokojnie na ECB, a potem reakcja warszawskiej giełdy powinna być taka jak rynkowych indeksów giełdowych na całym świecie, ponieważ tutaj teraz popyt na ryzyko szuka stopy zwrotu i być może nawet Warszawska Giełda Papierów Wartościowych może się zachować relatywnie lepiej niż odpowiedniki na zachodzie. I to jest także bardzo interesujące, że ryzyko geopolityczne schodzi teraz na dalszy plan, a jest wyceniana, a jest brana po prostu atrakcyjność rynku wywołana bardzo niskimi wskaźnikami wyceny. Także zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy, zobaczymy, co zrobi dzisiaj ECB. Najnowsze informacje są takie, że rynek spodziewa się podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już właśnie dzisiaj, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dzisiaj dnia. Pozdrawiam.